poprzednim odcinku pozbyłem się starych palet zalegających przy domu i dzięki temu zyskałem dodatkowe miejsce postojowe. Odchudziłem też mebel, który niskim kosztem może teraz pełnić funkcję konsolki albo biurka w pokoju. Pokazałem również miejsce, które Juan odwiedził w Argentynie, w tym niesamowite lodowce, a po jego powrocie wspólnie dokończyliśmy fragment brakującej elewacji. A teraz zapraszam Was na 49. odcinek. Jeśli lubicie takie metamorfozy i pracę przy domu, zostawcie subskrypcję i napiszcie komentarz. Zapraszam! Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, wyskakujący Juan. Dzisiaj będziemy zajmować się łazienką. A dlaczego łazienką? Dlatego, że przyjeżdżają goście i chcę, żeby ta łazienka, ta część już tych pokoi z łazienkami była skończona. Wiem, że czekacie trochę z niecierpliwością, jak zostanie urządzony pokój ten gościnny, ale muszę zgromadzić środki na to, żeby kupić nowy kompresor, który musi być mocny, a mocny kompresor, taki naprawdę bardzo mocny, kosztuje sporo pieniędzy, więc kupię i dopiero będę szlifował pozostałe meble i myślę, że w jednym czy w dwóch odcinkach doczekacie się, że ta zmiana będzie duża i widoczna. Tutaj są wszystkie przyłączenia, ja to zmienię, bo umywalka będzie stała tutaj. Tak chcę zrobić. I potem dopiero zalejemy tą dziurę. Juan usunie ten oto murek tutaj, który jest przy prysznicu. Ogarnięte, moi drodzy. Teraz weźmiemy się za przeróbki hydrauliczne. Hydraulika. Hydraulika. Bien. Abajo. Abajo, 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 abajo. Hej, hej. Cześć. Tu jest dopływ wody. Tu jest założony trójnik, który prowadzi do WC. Tu jest jakiś coś zrobione, że jest pokręcone, a tu jest odpływ. I my chcemy ten odpływ. Esto. Aquí. Aquí. En aquí. Perfecto. Vale. Esto también aquí. Esto también aquí. Vale. ¿Sabes? Tak.
Zwróćcie uwagę na to. Widzicie białe? To znaczy, że docisnąłem zawleczkę do końca i jest bezpieczna. Teraz ją zacisnę i mamy jedną rzecz z głowy. Zrobione. Dobrze, dziś tak, zrobiliśmy rurę odpływową, tutaj brakuje nam jednego kolanka i tu teraz połączę to z tym troszeczkę dłuższe i zrobię korki, które zamkną nam obieg, żebyśmy nie mieli fontanny w nocy. Aha, jeszcze musimy zalać tą podłogę i to będzie na dziś finito. Dzień dobry, drugi dzień dzień. dobry. Tutaj sobie poradziliśmy wczoraj, usunęliśmy murek. Prysznic jest wyłączony z użycia. Wczoraj próbowałem wziąć prysznic tutaj, ale niestety zalewa całą łazienkę, więc no, będziemy musieli z tym sobie jakoś tutaj radzić i szybko zrobić zmiany w tej łazience. Wczoraj zakończyliśmy na odpływach, na rurach i dzisiaj Juan będzie wyrabiał masę do tego, żeby zakryć te dziurska w podłodze. Użyjemy oczywiście wypełniaczy typu gruz, typu styropian i sobie to będzie schło, a ja w międzyczasie w dniu dzisiejszym zrobię też przeróbki elektryki. Podłoga zalana, a teraz będę bawił się w elektryka. Juan sobie trochę odpocznie. Jak możecie zauważyć, na tej ścianie ona została zbudowana jej. Nie będę burzył, nie będę sobie dodatkowej roboty robił. Ona jest w porządku. Na niej zawiśnie grzejnik elektryczny, który jest podłączany do gniazdka i tutaj zostawimy to gniazdko. Natomiast jest tu też włącznik, który miał uruchamiać światło nad najprawdopodobniej umywalką. I to światło nad umywalką, otwierają mi się same drzwi, to światło nad umywalką poprowadzę górą na drugą stronę, na tą ścianę taką obskurną, brzydką, bo tam chcę zrobić wnęki ze światłami. I uno momento. To musi zostać przeprowadzone górą i mało tego, chcemy, aby światło włączało się automatycznie i zostanie zainstalowany czujnik. Czujnik zostanie zainstalowany tutaj w rogu, aby monitorował całą łazienkę, czyli jak ktoś będzie pod prysznicem, jak będzie szczytywał ruch i w ogóle tutaj na tą przestrzeń, albo nawet jak będzie siedział na kiblu, no to wtedy ten czujnik będzie to wykrywał. Już w momencie, kiedy zostaną otwarte drzwi, to czujnik powinien zareagować. Ustawia się jego czułość, ustawia się jego czas bez ruchu, ile ma świecić światło i pozbędziemy się tego włącznika. On w ogóle nie będzie działał, będzie podłączenie bezpośrednio do czujnika, czyli nikt nie będzie miał możliwości włączenia lub wyłączenia światła manualnego. Jest możliwość obejścia tego, czyli podłączenie i
automatycznego włącznika i manualnego. Natomiast ja nie chcę tak robić, chcę, żeby to działało po prostu automatycznie i część światła, żeby się włączała sama. Bien? Bien. Jest pierwszy sukces. Teraz w suficie. Dobrze, kabel mam przeciągnięty i tu. Teraz podłączę go do czujnika, tylko muszę trochę przestudiować instrukcję, jak jest podłączone. I potem od czujnika poprowadzę kabel do docelowego miejsca. Także widzimy się za chwilę, jak będę podłączał już sprzęcik. Słuchajcie, udało się, ale teraz pora na test. Zawołam Juana. Juanmi, probar de luz. ¿De light? A ver, Sí, vale. sí. Madre mía. Funciona. Sí, fantastic. It's incredible. Oh, de sensor. Detecta move. Sí, Movimiento. sí, sí. Oh, qué bien. Dobrze, teraz musimy ustawić sensor, czas w sensorze i muszę to wszystko ładnie poskręcać. No i oczywiście kabel dać w docelowe miejsce, także super! Super. Super! Dobrze, gniazdko. Tutaj w Hiszpanii mają trochę inne, trochę inne, no. Tego typu mają gniazdka, puszki, kwadraciaki takie. Czy lepsze, czy nie? Znaczy wiem, że pewnie u nas też są, ale sam nie wiem, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza. Zobaczmy, czy oni nie zrobili za dużej dziury. No nie wiem. W każdym razie muszę w coś gniazdko wsadzić. Mam nadzieję, że to gniazdko tu będzie. Hola. No, ¿qué es esto? ¿Qué es? Pues mira, he preparado un plato que se llama marinera. Es típico aquí en Murcia y en la zona de Alicante, del sur de Alicante. Yo muestro. ¡Qué bonito, qué rico, qué chulo! Oh no, it's my time now. 'Cause it's finally, yeah, finally, yeah, oh, 'cause it's finally, yeah, finally, yeah, Witam Was w kolejnym dniu i podsumujmy sobie, co zostało zrobione w tej obrzydliwej łazience. Więc zostały załatane dziury w tym karton gipsie, który tutaj jest. Został zamontowany czujnik ruchu, który odpala tą żarówkę i będzie odpalał światło. Zostały też poprowadzone kable do oświetlenia LEDowego, który będzie na tej ścianie i została zalana podłoga w miejscach, gdzie powinna zostać zalana. Zatem to już mam tutaj fajną podstawę. Tutaj niestety widzę, że woda się leje do łazienki, bo mamy bardzo deszczową pogodę. Będę musiał tam wejść i uszczelnić tą strefę w dachu, dlatego że w tym miejscu nad łazienką był kiedyś stary zbiornik wody. Deszczówka się tam lała do tego zbiornika. Ten zbiornik został usunięty,
No i najprawdopodobniej w którymś miejscu, gdzie były po prostu zaczepy mocujące ten zbiornik, no ktoś to źle albo uszczelnił, albo może się rozszczelniło i przez to niestety kapie mi do łazienki. Nie mogę przez to zamknąć sufitu, ale jak przestanie tylko padać, to się tym zajmę. I nie mam pomysłu na jedną rzecz. Tutaj po usunięciu ścianki została mi taka wyrwa w ścianie i nie wiem, co z nią zrobić. Może jakiś element dekoracyjny? Możecie napisać w komentarzu, co byście zrobili tutaj w tej przestrzeni przed prysznicem. Ja wiem, niektórzy napiszą półeczki, ale nie wiem, czy będę chciał półeczki, dlatego że przy prysznicu będę chciał zrobić ściankę, w której będą półeczki na kosmetyki. Także no zobaczymy. Teraz w tym momencie chcę się zabrać za stelaż aluminiowy, żeby już tutaj ta ścianka powstała i żebym mógł porobić wnęki, które będą oświetlone LEDami. Musiałem dostosować się do fragmentu ściany, który jest za kiblem już postawiony i żeby po prostu ściana zeszła mi się nad drzwiami, muszę poprowadzić równo linię. Użyłem do tego lasera, być może go nie widzicie, ja go widzę na szczęście i odznaczę sobie teraz linię, żeby poprowadzić równo profil. I can feel it coming. Oh no, it's my time now. 'Cause it's fun. Tak sobie to będzie i tak sobie to będzie. No to byłoby na tyle. Czeka mnie jutro odkrywka i zrobienie rury na nowo. Także chciałem sobie ułatwić, a sobie utrudniłem. Jest kolejny dzień, wrócił Juan i od razu robota idzie, bo zostało naprawione przeze mnie wyciek, który sam spowodował. I zobaczcie, jaka profeska. Teraz rozrobimy szybki cement i zalejemy to. On schnie bardzo szybko, więc będę mógł kontynuować pracę z profilami. To znowu my. Jak widzicie tutaj, już ładnie sobie schnie ta szybka zaprawa, ale w związku z tym, że tutaj jest plątanina rur, nie będę mógł wkręcić kołków do tego, żeby przymocować profile, ale kupiłem bardzo mocny klej, który sobie świetnie poradzi z przyklejeniem profili. Tak się robi na przykład, jak się stawia ściankę na płytkach, to właśnie się ją przykleja te profile. I pomalowałem tutaj gruntem tą część, aby klej łatwiej chwycił. Grunt sobie teraz schnie, więc tą część ściany będziemy profilować jutro, a to, co możemy zrobić dziś, to sobie położyć profile na tej części.
dobry, my walczymy kolejnego dnia. To wasi ulubieni specjaliści od ścianek Karton Gips. Proszę bardzo, oto powstaje nasza ścianka. Widać, że nie jesteśmy ekspertami, zwłaszcza po tej części. To jest, ja wiem, że to wygląda może na zbyt mocno wzmocnioną tę ściankę, ale tu będą wnęki. Dlatego zrobiliśmy taki stelaż, żeby Karton Gips miał się na czym trzymać. A teraz jedziemy tu i tu też będą wnęki. Także jedziemy dalej. Arriba? Vale, sí, falta Sí. poner... Nie jesteśmy specjalistami od stawiania ścianek z karton gipsu i z profili. Nie odrobiliśmy też lekcji, jeśli chodzi o uzupełnianie wiedzy w tej kwestii, bo nie było na to czasu. Także jedziemy na żywioł, tak? I've been staring again, gazing at the night sky. And even though it's the same, it feels like I got new eyes. Oh, now the hard time's over, and for a moment Juan poszedł coś zjeść, a ja dokończę już tą ściankę. Jak widać, praca wre. Nadal widać, że nie jesteśmy profesjonalistami, ale została nam tylko wstawić jedną belkę. W ogóle to bardzo stabilne wyszło. I jeszcze tutaj pociągnąć bok i w dół, bo tutaj też będzie wyrównana ściana, aby drzwi przesuwne wyglądały całkiem ładnie na tle prostej ściany, miejmy nadzieję. Dzień dobry, kolejny dzień, stoi już konstrukcja. Dzisiaj biorę się za elektrykę, czyli muszę pociągnąć elektrykę w te miejsca, gdzie mają być LEDy. Trochę czasu mi to zajmie, chcę to lekko uporządkować, żeby to nie było w takim chaosie jak teraz wygląda. I jak już przeciągnę kable do LEDu, to będę zamykał tą przestrzeń, czyli przykręcał płyty. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu i że da się poprzykręcać te płyty. Myślę, że tak, że nie będzie z tym problemu. Jak to mówi Juan, go! Jesteście gotowi? Ja wiem, że te kable miały być uporządkowane, ale powiedzmy, że no taki porządek jest zachowany, czyli żaden kabel nie dotyka profili i o to mi chodziło. Jeszcze tylko zaizoluję te miejsca, w którym kable są połączone. Czujnik światła jest włączony, LEDy podłączone i w 4 punktach będą LEDy w wnękach, które zrobię teraz właśnie z karton gipsu.
Skończyłem układanie stelaży płytami i jeszcze dziś muszę zrobić zaokrąglenia we wnękach, a zaokrąglenia we wnękach zrobię ze styropianu. Przytnę je po prostu w ten sposób, o tak. I jutro to zasiatkuję, abym mógł jutro to zasiatkować i zatynkować. Musi być dzisiaj przyklejone, żeby klej dobrze złapał ten styropian, żeby on mi się nie ruszał. I jeszcze muszę przykleić diody. Także mam jeszcze dwie misje. Wyciąć łuki i przykleić diody. Diody wzmocnię klejem trochę innym niż te, które mają diody. Dlatego, że no nie mam do niego zaufania. One potrafią się odklejać. Z czasem jak nabiorą troszkę wilgoci, to ten klej po prostu nie wytrzymuje i ja sobie przykleję swoim własnym klejem. Teraz najtrudniejsza część, czyli wycinanie tych łuków. Jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobię, chyba od jakiejś pokrywki albo miski. No ale cóż, nie poddaję się, idę coś wymyśleć. Dobra, znalazłem na to sposób, wziąłem po prostu wielką miskę i sobie wyznaczyłem półokręgi. Teraz je wytnę i przykleję i Wam to pokażę. I jeszcze zrobimy łuk na drzwi. Ja jestem w szlafroczku. Nie bez powodu, ponieważ jest poranek. You look at me like I'm quiet, like I'm easy to read, but I got something you don't know, yeah. Watch me take the lead. You think you've got me figured out? I'ma wait for the moment in the dark. Every time you blink, I'm changing. Go ahead and watch me spark. Don't say you know me, you never really tried. There's a fire burning in me. Don't take it for granted. I'm more than what you see. You don't know my hidden power, but you will believe. Oh, what is so dark? Reach out and reach in deep. A zatem, moi drodzy, zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja już z tego miejsca zapraszam Was na kolejny, gdzie będę walczył dalej z łazienką, będę tynkował tą konstrukcję, którą tutaj stworzyłem i wtedy nabierze dopiero fajnego kształtu i efektu. Który to już mam odcinek? W związku z tym, że dzisiaj jest 49. odcinek, chciałbym w odcinku 50. odpowiedzieć na Wasze pytania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, macie teraz okazję je zadać pod 49. odcinkiem, zostawiając komentarz z pytaniem. I będę wdzięczny za każdy komentarz pod moim filmem, ponieważ YouTube promuje wtedy moje filmy, jeśli pojawiają się komentarze. Jeśli nie masz pomysłu na komentarz, możesz napisać Czarny Marian albo stół z powyłamywanymi nogami i wtedy będzie też ok. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku już za 2 tygodnie. Cześć! I've been leveling up, no